Zabicie karalucha czyni cię bohaterem. Zabicie motyla czyni cię okrutnym. Moralność podąża za wzorcami estetycznymi. To zdanie, przypisywane niczemu, jest brudnym lustrem, którego wolimy nie oglądać. Prawda jest prosta i okrutna. To, co nazywamy moralnością, może być jedynie odruchowym odrzuceniem lub zachwytem, odbiciem tego, co nam się podoba lub co chcemy usunąć z pola widzenia. Karaluch nas obrzydza, motyl nas zachwyca. Na tej podstawie decydujemy, kto żyje, a kto umiera. Nie z powodu sprawiedliwości, ale z powodu gustu, estetyki. Czujemy się dobrymi ludźmi, przestrzegając zasad, ale czy te zasady są naprawdę nasze? Czy może tylko nauczyliśmy się odgrywać cnotę na właściwej scenie, przed właściwą publicznością? Codziennie osądzamy, określamy, kto zasługuje na współczucie, karę, publiczne oburzenie lub obojętność. Ale bądźmy szczerzy, ile z tych decyzji opiera się na wyglądzie, statusie, charyzmie, pięknie lub wygodzie? Ranny pies nas wzrusza, konający szczur wywołuje obrzydzenie. Pies trafia na post w mediach społecznościowych. Szczur dostaje klapsa kapciami. To nie jest moralność, to gust, to teatr. Jeśli nie kontrolujesz swojej moralności, kto ją kontroluje? W tym tekście przeanalizujemy ten teatr z 3 myślicielami, którzy zdarli lakier z ludzkiej dobroci. Schopenhauerem, który pokazał, jak moralność ugina się przed uczuciem. Nietzschem, który ujawnił cnotę jako pułapkę resentymentu. I Cioranem, który obnażył moralność jako znieczulenie na pustkę. Nie pisali, by pocieszać, ale by demontować. Omówimy przykłady takie jak kobieta atakowana, podczas gdy sąsiedzi milcząco się przyglądają, atrakcyjny pedofil wybaczany przez media, biedne dziecko umierające z dala od kamer oraz świnia krzycząca w rzeźni, ale niewidoczna na twoim talerzu z bekonem. Zrozumiesz, dlaczego znaczna część twojej dobroci nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością, a wszystko z estetyką, ego, strachem i udawaniem. Czy istnieje coś okrutniejszego niż cierpienie? Z pewnością. Selektywna obojętność wobec niego. 2 żywe istoty konają. Rasowy pies, uratowany przez organizacje pozarządowe i udostępniany przez celebrytów, oraz niedożywione dziecko w odległej wiosce, którego nikt nie filmuje, nikt nie wspomina, nikt nie pomaga. Różnica nie leży w intensywności bólu, ale w atrakcyjności, estetyce, tym jak bardzo wzrusza i jak bardzo można się tym podzielić. Arthur Schopenhauer był jednym z pierwszych, który stwierdził, że moralność nie jest kwestią uniwersalnych zasad, ale emocjonalną, arbitralną, uwarunkowaną i prawie zawsze estetycznie stronniczą odpowiedzią. Dla niego całe życie jest napędzane irracjonalną i nienasyconą siłą. Wolą, która jest ślepa, nie rozróżnia dobra i zła, nie ma etyki ani logiki. Wszystko, co robimy, jest skażone tym nieświadomym impulsem, włącznie z tym, co nazywamy moralnością. Oznacza to, że twoje współczucie jest przypadkowe, a twoje poczucie sprawiedliwości odzwierciedla tylko to, co cię porusza, w zależności od tego, co już nosisz w sobie, nie od logiki ani prawdy. Współczujesz dziecku z zespołem Downa, ale ignorujesz autystycznego nastolatka atakowanego w ciszy. Chronisz motyla, bo jest piękny, i miażdżysz karalucha, bo jest brzydki. Schopenhauer wierzył, że jedyna prawdziwa moralność rodzi się z czystego, bezinteresownego współczucia, ale wiedział, że jest to niezwykle rzadkie. W praktyce to, co nazywamy współczuciem, przechodzi przez 1000 filtrów: wygląd, tożsamość, kultura, narrację. Jak mówi, współczucie jest podstawą moralności, ale ta podstawa jest zbudowana na piasku. Kiedy działamy moralnie, często nie dlatego, że rozumiemy drugiego człowieka, ale ponieważ coś w tym bólu przypomina nam o nas samych, lub dlatego, że było to wizualnie poruszające lub społecznie wartościowe. Ta selektywność jest we wszystkim, a empatia stała się występem, odbiciem estetyki bólu. Martwe syryjskie dziecko na plaży wzruszyło, ponieważ zdjęcie było piękne. Schopenhauer powiedziałby, że współczesna moralność odzwierciedla wolę, egoistyczną, ślepą, iluzoryczną. Prawdziwe cierpienie świata pozostaje ukryte, ponieważ jest brzydkie, powtarzalne, nieprzyjemne, a nikt nie dzieli się tym, co nie wydaje się godne wzruszenia. Dlatego moralność nie utrzymuje się jako uniwersalny system. To samo społeczeństwo, które potępia porzucenie psa,
Ignoruje niewolniczą pracę dzieci. Ból, gdy nie jest elegancki, nie rodzi cnoty, rodzi milczenie. Cierpienie jest nieodłączne od istnienia. Moralność staje się więc ucieczką od prawdy o bólu, od irracjonalności życia. Większość naszych moralnych decyzji nie ma nic wspólnego z racjonalnością ani etyką. Są jedynie echami tego, co się podoba i co możemy znieść. To jest dziedzictwo Schopenhauera. Zdemaskowanie moralności jako powierzchni i uwarunkowanego odbicia emocjonalnego. Nie ma sprawiedliwości w sposobie, w jaki osądzamy innych. Jest reakcja, instynkt, wygląd. Brzydki jest karany przed osądem. Piękny jest wybaczany przed winą. Nietzsche wiedział o tym i był jednym z niewielu, którzy mieli odwagę to powiedzieć. Moralność, którą znamy, jest pełna resentymentu, hipokryzji i głęboko estetyczna. Dobroć, którą tak cenimy, rzadko pochodzi z siły, ale ze słabości, z przebiegłości bezsilnych, którzy wymyślili kryterium, w którym brzydki jest grzesznikiem, a słaby cnotliwy. Nietzsche przechodzi od razu do sedna. Wartości moralne, które rządzą naszym społeczeństwem, są konstrukcjami historycznymi, narzędziami stworzonymi przez tych, którzy nie mogli zwyciężyć brutalną siłą i wymyślili etyczną wyższość. Żyjemy w świecie, w którym dobro jest często strategicznym przedstawieniem, gdzie dobroć jest społeczną walutą, cierpienie jest używane jako atut, a piękno zawsze otrzymuje korzyść wątpliwości. Biały, przystojny i elokwentny mężczyzna popełnia przestępstwo i pojawia się w gazetach jako obiecujący młody człowiek. Czarna, biedna kobieta o twardych rysach popełnia to samo przestępstwo i otrzymuje etykietę potwora. Czy osąd jest moralny czy estetyczny? Nietzsche mówi o moralności niewolników, wymyślonej przez tych bez władzy, którzy przekształcili swoją bezsilność w cnotę. Resentyment maskuje się jako dobroć, tchórzostwo sprzedaje się jako pokój. Kiedy słabi zdobyli władzę moralności, nazwali złem wszystko, co wcześniej było szlachetne. Piękno w tym systemie staje się przepustką. Współczesna moralność, w optyce Nietzschego, jest polem bitwy, gdzie mieczami są słowa, tarczami emocje, a zwycięzcami ci, którzy potrafią wydawać się ofiarami. Widział moralność jako konstrukcję ludzką, historyczną, zmienną, często motywowaną lękami, pragnieniami estetycznymi i głębokimi resentymentami. Uczciwość dla Nietzschego nie polega na przestrzeganiu zasad, ale na uznaniu, że te zasady służą komuś i prawie nigdy nie tobie. Nie zaprasza cię do złośliwości, ale do trzeźwości. Stań się, kim jesteś. To niebezpieczne zdanie, ponieważ wymaga porzucenia masek, rozdarcia zasłony smaku moralnego i zaakceptowania, że często oszczędzałeś to, co było piękne i zabijałeś to, co było tylko brzydkie. Nie zabijasz karalucha, bo jest zły. Zabijasz go, bo nie znosisz tego, co ci przypomina. Wstręt do istnienia. To właśnie Cioran bezlitośnie odsłania. Moralność nie jest cnotą, jest przebraniem, byśmy mogli znieść horror trzeźwości. Czy zauważyłeś, jak najgorsze momenty życia są następowane przez moralizatorskie zdanie? Cioran demaskuje tę pocieszającą farsę. Dla niego moralność jest mechanizmem psychicznego przetrwania, emocjonalnym antidotum na nieznośną pustkę bycia żywym bez sensu. To zbiorowa halucynacja, za pomocą której próbujemy nadać sens mdłościom. Większość ludzi nie czyni dobra, ponieważ w nie wierzy, ale ponieważ musi przekonać się, że ich życie ma jakąś wartość, porządek lub cel. Bez tego otchłań pochłania i dlatego bronimy motyla. Jest on ozdobą rzeczywistości, a chroniąc go, czujemy, że chronimy własne zdrowie psychiczne. Karaluch przeciwnie, niesie wszystko, o czym chcemy zapomnieć. Brud, brzydotę, pełzające życie. Zabijając go, zabijamy przypomnienie, że życie jest niestrawne, uporczywe, brudne i zimne. Cioran wiedział, dobroć często jest tylko formą eskapizmu, strachem przed uznaniem, że wszechświat jest obojętny, a niesprawiedliwość naturalna. Moralista jest artystą negacji. Potrzebuje wierzyć w logikę i dobro, aby mieć grunt i sens, ale rzeczywisty świat nie ma gruntu ani sensu. Dobro, w większości przypadków, jest tylko narracją, która zapobiega załamaniu. Dlatego kpił z cnotliwych, ponieważ ich czyny są często egzystencjalnymi kulami, manifestacjami nieprzyznanej rozpaczy. Moralność, mówił Cioran, jest społeczną morfiną,
ostatnią obroną przed całkowitą trzeźwością. I być może najbardziej uczciwe pytanie, jakie zadałby Cioran, brzmiałoby: ile kłamstwa musisz powtarzać codziennie, aby dalej budzić się bez szaleństwa? Moralność w świecie Ciorana nie jest kompasem, ale środkiem uspokajającym, nie etyką, ale przesądem. Jeśli odczuwasz gniew lub dyskomfort z tego powodu, być może to ciało opierające się widokowi siebie nagiego w lustrze. Ponieważ trzeźwość nikogo nie ratuje, tylko odsłania to, co istnieje, a to, co istnieje, prawie zawsze jest rozpaczliwe. Świadomość jest przekleństwem, moralność kruchą pociechą, trzeźwość torturą bez nagrody. Nie chodzi o to, czy jesteś dobry czy zły, ale czy jesteś gotowy przestać udawać, że jest sens tam, gdzie jest tylko przetrwanie i gust. Czarne i chude dziecko płacze w obozie dla uchodźców, a ty zmieniasz kanał. Uwięzione w sieci młode delfina płacze, a ty udostępniasz, komentujesz, płaczesz razem z nim. Moralność nie jest sprawiedliwa, jest wizualna, medialna, telegeniczna, wrażliwa na scenariusz, ścieżkę dźwiękową, kąt kamery. Zbiorowe oburzenie nie opiera się na tym, co cierpi najbardziej, ale na tym, co nas najbardziej dotyka. Schopenhauer powiedział, że moralność zależy od uczucia. Nietzsche, że maskuje się jako estetyka, a Cioran, że służy jako ulga od absurdu. Zgadzają się. Współczucie jest kierowane przez bodźce estetyczne. Badania psychologii moralności potwierdzają, że decydujemy, co jest dobre lub złe, na podstawie trzewnych reakcji, a następnie używamy rozumu, aby uzasadnić to, co już czujemy. Rozum jest adwokatem instynktu, nie sędzią. Dlatego ranny koń wzrusza nas bardziej niż żebrak, a przystojny przestępca wzbudza więcej wątpliwości niż biedny i zdesperowany. Piękno funkcjonuje jako moralne odkupienie, brzydota jako cichy czynnik obciążający. Czy to moralność, czy marketing? Nietzsche nazywał to estetycznym uprzedzeniem moralności, osądem opartym na tym, co wydaje się cnotliwe, a nie na tym, co naprawdę jest. Bardziej atrakcyjne osoby są traktowane z większą empatią w sądach. Efekt aureoli, gdzie mózg kojarzy piękno z dobrocią. Cioran nazwałby to cywilizacyjnym urojeniem, zbiorową iluzją, która chroni naszą wrażliwość. Nie zabijamy, bo to złe. Zabijamy, bo nie lubimy tego, co widzimy. A kiedy pomagamy, nie zawsze jest to z altruizmu. Czasami dlatego, że scena jest wystarczająco piękna, by zasłużyć na post. Moralność degraduje się do estetyki w tym samym momencie, gdy staje się spektaklem. Ta logika jest obecna w każdej tragedii, która staje się wiralna i w każdej tragedii, której nikt nigdy nie widzi. Współczesna moralność ma algorytmy. Ból musi być dobrze oświetlony, sprzedawalny, mieć kolor, kadrowanie, sympatyczną twarz, wzruszające zakończenie. Brzydki, nagi horror krzyczy w ciemności i tam umiera. Jesteśmy uwięzieni w brutalnym paradoksie. Szukamy sprawiedliwości, ale reagujemy tylko na to, co wydaje nam się wystarczająco piękne, by zostać uratowane. To korumpuje wszystko. Politykę, dziennikarstwo, aktywizm, dobroczynność, nawet żałobę. Najbardziej wzruszające pośmiertne hołdy w mediach społecznościowych dotyczą zawsze pięknych ludzi. Nawet w śmierci osąd moralny nadal zależy od kadrowania. Moralność w tym świecie stała się odbiciem naszych wizualnych, poznawczych i afektywnych ograniczeń, myląc litość z dobrą edycją. Motyl umiera i nas smuci. Karaluch umiera i przynosi ulgę. Oboje żyli, ale tylko jeden pasował do Fida. To prawdziwy grzech naszych czasów. Ziemia kręci się, obojętna na głód, płacz, etykę. Moralność to historia, którą opowiadamy, aby udawać, że jest kierunek. Ludzie chcą wierzyć, że świat ma centrum, porządek, sprawiedliwość, ponieważ bez tego pozostaje chaos, a nikt nie budzi się z chęcią stawienia mu czoła. Tu wkracza moralność, jako malowidło, cienki makijaż na twarzy zniekształconej przemocą, nierównością i absurdem. Nietzsche ostrzegał: mamy sztukę, aby nie umrzeć od prawdy. I to samo dotyczy moralności. Bez iluzji dobra i zła świat objawia się w swojej najsurowszej formie. Pole sił, popędów, przetrwania i przypadku. Współczucie staje się występem, sprawiedliwość kalkulacją, dobroć autopromocją. To samo społeczeństwo,
które więzi za kradzież telefonu komórkowego, toleruje ludobójstwa w imię gospodarki, które chroni psy surowymi prawami, ale pozwala na torturowanie kur, które płacze nad tragediami lotniczymi, ale ignoruje fawele pod ostrzałem, które wzrusza się zaginionym dzieckiem, jeśli jest białe i anielskie, podczas gdy inne znikają dwukrotnie. Moralność stała się spektaklem, układem dla utrzymania zbiorowego zdrowia psychicznego. Logika jest emocjonalna, estetyczna, selektywna, wygodna. Schopenhauer nauczył nas, że za wszystkim kryje się ślepa wola. Nietzsche pokazał, że wartości są historycznymi wynalazkami, owocami resentymentu i strachu. Cioran uderzył nas prawdą, że wszystko to jest paliatywne, wygodne rozproszenie przeciwko horrorowi nicości. Świat nie jest zły, jest obojętny. Moralność jest funkcjonalnym urojeniem, wspólnym kłamstwem, paktem milczenia przeciwko terrorowi rzeczywistości, makijażem chaosu. Dlatego oburzeni są selektywni, dobroczynni są próżni, osądy są teatralne, ponieważ rzeczywistość jest nie do zniesienia i toczy się dalej tylko dlatego, że wszyscy noszą jakiś moralny kostium, który uniemożliwia im krzyk. I wtedy pojawia się pytanie, którego nikt nie chce usłyszeć. Czy działasz dobrze, ponieważ jesteś dobry? Czy dlatego, że nie zniósłbyś widoku siebie takim, jakim naprawdę jesteś? Motyl i karaluch powracają jako symbole. Nie oszczędziłeś motyla z powodu cnoty, ale dlatego, że jest piękny i chciałeś nadal widzieć siebie jako kogoś zdolnego do oszczędzenia piękna. Moralność jest tym narcystycznym odbiciem, egzystencjalnym trikiem, maską cywilizacji na żywym mięsie przetrwania. A najbardziej perwersyjne w tym wszystkim jest to, że to działa, utrzymuje nas na nogach i dlatego, być może, zasługuje na zakwestionowanie. Z całą brutalnością kogoś, kto już zrozumiał, że świat nie jest sprawiedliwy. Tylko tak się wydaje. Czasami, gdy jest to wygodne, gdy jest wystarczająco piękne, by to uzasadnić. Dotarłeś do końca, usłyszałeś niewygodne idee, zmierzyłeś się z prawdami, które wielu woli ignorować. Niewielu ludzi ma odwagę spojrzeć bezpośrednio na hipokryzję moralności. Jeśli zostałeś do końca, nie jesteś tylko kolejnym widzem. Jesteś częścią społeczności, która myśli, kwestionuje i nie akceptuje łatwych odpowiedzi. Samo oglądanie, refleksja i dzielenie się już pomaga tej treści istnieć. Jeśli ten tekst cię poruszył lub skłonił do innego myślenia, rozważ zostanie członkiem kanału, aby bezpośrednio wesprzeć kontynuację tej pracy i uzyskać dostęp do ekskluzywnych treści. Lub użyj Super Thanks dla jednorazowego wsparcia. Nie czuj się zobowiązany. Celem jest stworzenie przestrzeni, w której prawda, nawet gorzka, ma miejsce, aby być wypowiedzianą. Gdzie motyl i karaluch są symbolami czegoś znacznie głębszego, a moralność nie jest odpowiedzią, ale żywym pytaniem. Dziękuję, że tu jesteś.